Przede wszystkim inżynieria chemiczna występuje wszędzie. Wykorzystujemy technologie plazmowe, aby modyfikować właściwości puchu, tak aby nie był zwilżany przez wodę. Badamy zielone technologie przetwórstwa biomasy. Przetwarzamy dwutlenek węgla w metan. Rozwijamy technologie, wpływamy na wprowadzanie innowacji, tak aby nasz przemysł był mniej energochłonny i nowoczesny. Tak naprawdę podejście inżynierii chemicznej jest podejściem kompleksowym. My z jednej strony możemy być częściowo mechanikami, częściowo automatykami, zajmujemy się przepływami i w zasadzie wszystko to, co nas otacza, może być opisane przez inżynierię chemiczną. W swoim doktoracie zajmowałam się płynami lepkosprężystymi, które mogą znaleźć zastosowanie jako iniekcyjne rusztowania, czyli takie matryce polimerowe, które wspierałyby rozwój i regenerację tkanek, na przykład po złamaniach ciężkich czy też w innych chorobach nowotworowych. W tych badaniach ja stąpałam po takim gruncie zupełnie nieznanym i w pewnym momencie zaczęłam uzyskiwać takie powtarzalne pomiary i mówię, to musi tak być. Każdym kolejnym krokiem musiałam sobie sama tak jakby tworzyć bazę, która odpowiadałaby na te moje pytania, które były postawione na samym początku doktoratu. W moich badaniach zajmuję się mikroorganizmami, w głównej mierze drożdżami. I próbujemy przystosować te drożdże do wzrostu i utrzymania aktywności mikrobiologicznej w niskich temperaturach. W przypadku niskotemperaturowego procesu rozrostu pieczywa nie ma potrzeby ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania reaktorów, w których sama fermentacja przebiega i nadajemy tak naprawdę, dajemy możliwość tym mikroorganizmom rozwoju w względnie podobnych warunkach do tego, co tak naprawdę dzieje się w naturze. Tematem moich badań jest wytwarzanie cienkowarstwowych katalizatorów metodą plazmową za pomocą zimnej plazmy do katalitycznego ozonowania ścieków włókienniczych. Ścieki włókiennicze charakteryzują się tym, że są bardzo barwne, mają wysokie zasolenie, bardzo wysokie HZT, czyli zapotrzebowanie chemiczne na tlen, czyli są bardzo toksyczne. W moich badaniach chcę się skupić właśnie na usuwaniu tych szkodliwych zanieczyszczeń, żeby móc wprowadzić te oczyszczone ścieki z powrotem do procesu barwienia. Tak naprawdę dopiero w tej interdyscyplinarnej szkole doktorskiej mam możliwość pracowania w laboratorium sama. Tutaj możemy się realizować w temacie, który szczególnie nas interesuje. Tutaj jesteśmy już dużo bardziej odpowiedzialni za samych siebie, ale jednocześnie też daje nam to zdecydowanie większą satysfakcję. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej, również w języku angielskim, jest bardzo korzystne z punktu widzenia pracy z językiem. Myślę, że osoba, która by chciała zacząć inżynierię chemiczną, musi zdawać sobie sprawę, że nie jest to prosty kierunek, jest bardzo rozbudowany. Dlatego jeśli ktoś ma ochotę sprostać wyzwaniom inżynierii chemicznej, to jest to kierunek dla niego, bo jest tu pełno różnych zagadek do rozwiązania. The production of the film was financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the program STER, Internationalization of Doctoral Schools, as part of the realization of the project Curriculum for Advanced Doctoral Education and Training, Cadet Academy of Łódź University of Technology.